Jeśli widzisz różową kreskę w tle, wiedz, że coś się dzieje. Hashtag warsztat na Nowych Horyzontach, oto relacja z edycji 2016. Zapraszam serdecznie. Nowe Horyzonty to ten festiwal, przez który każdy przechodzi na własną odpowiedzialność niejako i każdy wybiera swoją własną ścieżkę. Ja w tym roku postawiłam na tak zwaną krainę ciekawostki. Na czym to polega? Okazało się, że kilka pierwszych filmów, które obejrzałam na tym festiwalu, jest magicznie powiązanych z filmami, które znam i lubię, albo powiązanych między sobą nawzajem. Więc oto krótka lista super dziwnych powiązań na Nowych Horyzontach. W tej części bardzo potrzebuję pomocy mojego Batmana, bo nie spamiętałabym wszystkich tych powiązań. Oto pierwsze z nich. Filmy Dyskretny urok burżuazji Louisa Buñuela i film Mr. Freedom Williama Kleina, obejrzane przeze mnie w ciągu 2 dni. Występuje w nich ta sama aktorka, czyli Delphine Seyrig, a na okrasę w pierwszym, czyli w filmie Buñuela, pojawia się ojciec Vincenta Cassela, świetnego francuskiego aktora, którego na pewno doskonale znacie, a w drugim Serge Gainsbourg, genialny francuski muzyk. Oto jak działa kraina ciekawostki na tym festiwalu. W filmie Deep End Jerzego Skolimowskiego oraz w filmie Krwawy teatr Douglasa Hickoxa, obydwa zrealizowano w latach 70. w Wielkiej Brytanii, występuje ta sama aktorka Diana Dors. Rzecz zabawna, występuje dokładnie w takiej samej roli jako piękna, dosyć okrągła piękność owinięta prześcieradłem, więc to bardzo zabawny element. Na okrasę w tym drugim filmie pojawia się również Diana Rigg, którą przez pół seansu starałam się umiejscowić, skąd ja ją znam. Później okazało się, że to nie kto inny, a królowa cierni z Gry o Tron. Kiedy takie powiązania pojawiają się w mojej głowie, powinna nad nią pojawić się taka żarówka. Trzecie z nich dosyć brutalistyczne i hardkorowe. Aktor, który występuje w Snowpiercerze jako ten super groźny bohater, który ich tam wszystkich wykańcza, poważny, milczący pan w szarym, stalowym garniturze, to nie kto inny, a pan Bebe z niesamowitego, bardzo trudnego filmu 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni w reżyserii Christiana Mungiu, który na tym festiwalu po raz kolejny można było obejrzeć. Yeah, and film the one with montage, because montage is like editing. Dziewiątego dnia festiwalu człowiek zaczyna mieć odrobinę dosyć filmów, więc ucieka z kina, choć niedaleko. Ja jestem niedaleko Heliosa, nad Fosą Miejską i tutaj powiem o kilku filmach, które podobały mi się najbardziej. Zacznę od filmu Deep End, czyli Na samym dnie w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. To jeden z jego pierwszych filmów, pierwszy zrealizowany na obczyźnie, ale bardzo mało znany ze względu na problemy ze ścieżką dźwiękową, którą przygotowywali Cat Stevens i zespół Can. Dziś ten film w pełnej krasie, w odnowionej wersji można oglądać już na festiwalach. Mam nadzieję, że będziecie mieli szansę go obejrzeć, bo jest to absolutnie genialna opowieść o dojrzewaniu. Akcja filmu Skolimowskiego toczy się na basenie. Akcja kolejnego, który podobał mi się tutaj najbardziej, nad morzem. Thomas Luth, tłumaczony na język polski jako Martwe wody, w reżyserii Bruno Di Monta, którego nikomu na Nowych Horyzontach przedstawiać nie trzeba, bo to jeden z ulubionych reżyserów tego festiwalu. Tym razem dostarcza świetnej opowieści z nieokreśloną, bardzo ciekawą postacią Billy, która przyjeżdża na wakacje nad morze i tam wraz ze swoją matką, którą gra, naprawdę przezabawna i co zaskakujące, to pierwszy raz, kiedy widzę ją w roli komediowej, Juliette Binoche. Ten film pojawi się w polskich kinach, także można go już swobodnie wpisywać sobie w jesienne kalendarze. I've never seen a Polish turtle swimming anywhere.
Na horyzontach nigdy nie wiesz, co odkryjesz. Ujęcie na korony drzew i słońce, które prześwieca przez liście, to coś, co związane jest z jednym z tych filmów, które podobały mi się tutaj najbardziej. I dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo nigdy nie spodziewałabym się, że 2,5-godzinny film o malarzu, który stara się z natury namalować drzewo, to będzie coś, co naprawdę trafi prosto do mojego serduszka. Ale tak się stało. Film Słońce w liściach Pigwy Victora Erice to dla mnie naprawdę metafora tego, czym zajmuje się artysta, jakaś metafora sztuki, bo to jest dosyć lekki spoiler, nieudany projekt, no bo jak namalować drzewo z natury, nie zapośredniczając tego poprzez fotografię, tylko stając codziennie w swoim ogrodzie przez kilka miesięcy i próbując namalować przesuwające się codziennie liście i owoce. Ten film Victora Erice z malarzem Alberto Lopezem właśnie o tym opowiada. No i jeśli kiedyś będziecie mieli okazję spędzić 2,5 godziny właśnie na oglądaniu tego, jak można spróbować to zrobić, to naprawdę polecam. Spektakularne sukienki na wystawie obok mnie przypomniały mi, że przecież muszę powiedzieć o jeszcze jednym filmie. To Służąca Park Chan-Wooka. Urocza, zabawna, super wzruszająca opowieść o intrydze między służącą jej panią a aspirującym hrabią, który chce ukraść serce owej damy i nie tylko ono, bo również jej pieniądze. Ten film już jesienią w polskich kinach, więc koniecznie się na niego wybierzcie. I znowu miejsce nie do końca konwencjonalne, nie kino Helios, tylko Galeria Plakatu przy ulicy Świętego Mikołaja, największa w Polsce, także wszystkim miłośnikom Polskiej Szkoły Plakatu i miłośnikom plakatów filmowych polecam serdecznie to miejsce. Wybrałam je też dlatego, żeby powiedzieć o jednej rzeczy, która po raz pierwszy odbywała się na Nowych Horyzontach, a moim zdaniem zdecydowanie powinna tu zostać. I'm not fucking leaving! Nowe Horyzonty to festiwal, który uczy i wychowuje, więc mistrzowskie lekcje kina, które tutaj w tym roku się odbywały, to tak zwany no-brainer. Na festiwal przyjechało kilku zasłużonych europejskich reżyserów, m.in. Agnieszka Holland, Carlos Saura, Ulrike Oettinger czy Claire Denis, by pokazać tutaj po 2 swoje filmy, ale nie to jest najbardziej interesujące. Pokazywali również filmy, które najbardziej na nich wpłynęły, które ich ukształtowały i które podobają im się najzwyczajniej najbardziej. Więc to było świetne, żeby obejrzeć ulubione filmy mistrzów i zobaczyć, że oni również są prawdziwymi geekami i fanami kina. Nawet sporo osób wybiera się na film trwający 485 minut. No jest to absolutnie najdłuższy film tej edycji. Ale podobno dobry. Podobno fajnie się to ogląda. Jestem teraz pod Narodowym Centrum Muzyki we Wrocławiu, gdzie właśnie teraz, bo jest godzina prawie 18, trwa 6-godzinna opera Matthew Barneya pod tytułem River of Fundament. Po co o tym mówię? Once again! Proszę. To zresztą znany horyzontowym widzom twórca Cremaster, La Malamina, Drawing Restraints 9 to rzeczy, które mogliśmy tutaj na festiwalu obejrzeć, a tym razem opera filmowa, ale nadal opera, łącząca takie wątki jak miasto Detroit, starożytny Egipt, śmierć Normana Mailera. Tam bardzo dużo się rzeczy dzieje, wiele rzeczy się kotuje. Jest to coś wspaniałego i obrzydliwego zarazem i moglibyśmy to obejrzeć tylko właśnie tutaj na horyzontach, a teraz tam w środku są widzowie, którzy z tym wydarzeniem klasy światowej niemalże się zmagają. Przepłynął rzekę fundamentu, niewątpliwie, z tymi balonami. Postaram się wyglądać bardzo skłonnie, więc... Nowe Horyzonty
horyzonty jeszcze trwają. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu, ale hashtag warsztat już opuścił Wrocław i przeniósł się do Radzionkowa. To centrum Górnego Śląska, hashtag cała Polska w cieniu Śląska, a my tu obchodzimy rodzinną uroczystość. Dobrze to wie, że to ją. Jeśli chodzi o nagrody, to pełna ich lista znajduje się na stronie festiwalu, możecie ją też znaleźć na Facebooku. Dla mnie warte poruszenia są właściwie dwie sprawy. Polski konkurs krótkometrażowy, gdzie zarówno pierwsze, drugie, jak i trzecie miejsce zgarnęły kobiety, co daje naprawdę wielką nadzieję na przyszłość, jeśli chodzi o polskie kino, gdzie jednak kobiet reżyserek jak na lekarstwa tutaj zdominowały zupełnie ten konkurs, dlatego bardzo się cieszę i im wszystkim gratuluję. No i ciekawa jest bardzo nagroda publiczności, bo to bardzo oczekiwany film Michała Marczaka, Wszystkie nieprzespane noce, spodobał się publiczności najbardziej, a warto nadmienić, że to był jedyny polski film w konkursie międzynarodowym.